Witam serdecznie wszystkich widzów mojego kanału, wszystkich oglądających. Jeśli ktoś nie chce przegapić filmów, niech da subskrypcję, łapkę w górę i zostawi komentarz pod filmem. Dziś relacja z tego, co się dzieje w rozpłodzie, jaki jest stan młódków, jak to wygląda. Też informacja do hodowców, którzy ze mną w tym sezonie będą współpracować. Także zapraszam do oglądania. Młodeczki sobie rosną, są właśnie do obrączkowania. Też hodowcy będą sobie brali młódki na podkładkę. Mi to odpowiada, ponieważ są pary, po których chcę sobie zostawić więcej, więc przyspieszyć troszeczkę. No więc tam czy z szaleńcza, czy z Porsche, czy z Kitlat, z tych nowych nabytków, wiadomo. No niestety chcę się z tego więcej wychować. To będę jutro przyjeżdża hodowca, zabiera se młódki na podkładkę. Też będzie je obrączkował swoimi obrączkami, bo one pójdą będą lotowane we Francji. Tak, jak dobrze kojarzę, we Francji. 0,33 kierunkowy, to nie wiem jaki to jest. Tu ta Polak mieszka, będzie tu w Polsce, bierze sobie młódki. One tam pojadą do Francji, więc będą po prostu zaobrączkowane jego obrączkami. Także no właśnie dużo tych gołąbków też idzie na obcych obrączkach gdzieś tam w świat. Będą testowane właśnie za granicą. No a u mnie będzie okazja sobie porozkładać, no bo część rozpłodu jakby będzie w tym momencie robiło za mamki, że ich dzieci pójdą do kogoś na podkładkę, a u mnie tak naprawdę dopiero ten drugi lęk. Potem będą chować, jak zaś będzie okazja podlotowe podłożyć, żeby no jakoś trzeba kombinować, żeby po prostu więcej wychować. Te mamki, jakichś takich specjalnych mamek nie mam, więc za mamki robią po prostu gołębie rozpłodowe, czy młodsze dzieci wychowane do rozpłodu tych moich najlepszych bazowych gołębi, takie, które jakby w przyszłości będą gołębiami rozpłodowymi, a że jeszcze są rodzice, to jeszcze nie są tak wykorzystywani, ale robią taką bazę rozpłodową, tam dzieci szaleńca, czy dzieci 901, które nie wszystkie są wykorzystywane w rozpłodzie i one muszą robić za mamki, bo żeby wychować coś tam, przyspieszyć więcej młódków, no to jajeczka przekładam, zabieram, a tutaj też takie młodziki są, takie mniejsze, większe troszkę, wiadomo, na rozpłodzie, na lotowym. Jajka tam też nie zostały wszystkie równo puszczone, w miarę ten wcześniej puszczony gołębnik się wyniósł. Kolejne gołębie noszą jajka, roczniaki, fajne gniazdka porobiły. No problem jest z tymi oblotami, z drapieżnikami. Też jakoś sobie będzie, nie wiem, znaleźć coś, co by sobie się z nimi uporało. Także o, takie młodziaki. Przed chwilą była poczta, przyszły obrączki gołąbków. Tutaj są obrączki. Hodowca przysłał obrączki na młódki. Oczywiście nie będę pokazywał od kogo, ponieważ zostały wysłane po to, wiecie jak to jest, hodowcy, to od lat praktykowane jest, że duża część hodowców, jak ma źródło, skąd się zapatruje w gołębie, to nie chce tego źródła ujawniać, więc po prostu hodowcy wysyłają obrączki. Na ich obrączkach są młódki, no i te młódki wracają do nich i są lotowane incognito w oddziałach, jak to się mówi, po co czasami wspierać konkurencję, więc kolejna paczuszka z obrączkami przyszła od lat
Tak to po prostu wygląda, powiem szczerze. Koledzy, którzy wysyłają mi te obrączki, żeby się ukryć przed innymi, chyba się nie obrażą, że to powiem, bo nie zdradzam tych osób, więc jakby tylko sam fakt, że tak po prostu jest praktykowane, że hodowcy przysyłają swoje obrączki. I owszem, ja się zgadzam na coś takiego. Obrączkuję im młotki. Sparowałem gołębie. Na filmach, kto obserwuje, to widział. Lotowe gołębie. Na rozpłodzie plują się młodziki. Będzie trzeba je obrączkować, więc hodowcy zaczęli wysyłać obrączki. Czy wcześniej to zrobili, czy jedni teraz. Kto tam właśnie chciał na własnych obrączkach, no to musi wyrobić się z terminem, no bo młode, wiadomo, teraz są po rozpłodzie jajka, czyli za 20 dni, czy za 25, jeszcze trochę jest czasu. Po lotowych gołębiach wtedy będą młotki obrączkowane, więc będą potrzebne obrączki. To będzie czym zaobrączkować. Nie, że nie mam swoich, bo swoich mam dość. Nawet zawsze mi zostaje potem własnych, ale biorę na zapas. Ale jak ktoś chce na własnych obrączkach, no to musi je posłać w odpowiednim terminie, żeby po prostu się wyrobić w czasie, więc tu kolejna paczuszka przyszła. Rozpłodzie się młotki, tak jak wspomniałem, klują, są do obrączkowania, więc tutaj ostatni dzwonek, a lotowe, no jeszcze troszkę tego czasu jest, ale już niewiele, także gdzieś tam gołąbki często sobie latają w ukryciu, ale hodowcy biorą co roku. Niektórzy pierwszy raz w ten sposób, jedni już kilka lat pod rząd. Wolą sobie kupić młode niż hodować. Nie mają czasu na hodowanie gołębi, dlatego kupują, lotują tymi gołębiami. Nie muszą utrzymywać rozpłodu, nie muszą koło tego chodzić. Gdzieś tam wyjeżdżają, mają taką pracę. Jakby zaopatrują się od razu w gołębie lotowe u mnie. Też to się tak odbywa. Czy hodowcy, którzy wysyłają swoje gołąbki na WG i wierzcie, są tacy hodowcy, którzy nie mają własnych gołębi i startują w WG, biorą gołębie, nawet są zapisani w związku, wysyłają obrączki i następnie te gołębie wysyłają na wspólne gołębniki. Po prostu kupują u mnie gołębie i co sobie tam z nimi robią, one potem latają na wspólnych gołębnikach w różnych miejscach, ewentualnie w spółce, bo są też tacy hodowcy, którym odchowuję gołębie. Ja je wysyłam wtedy na wspólny gołębnik, tyle że wtedy one są wysyłane raczej na moich obrączkach, bo ja je oferuję za darmo, takie gołąbki, które są wysłane na WG. No a ci to na swoich obrączkach, no to jeśli chodzi o WG, jakby wysyłane są te gołębie przez nich, to kupują po prostu u mnie te gołębie. Choć też dla mnie to jest sprawdzeniem. Z niektórymi jest lepszy kontakt, więcej informacji powiedzą, gdzie wysyłają. Jedni kupują i po prostu kupuję i nie informuję nic więcej. Też tacy się zdarzają, trzeba wszystko uszanować. Jedni są jakby bardziej wylewni, bardziej tam przedstawiają, co kupił, gdzie wysłał, jak leciało, jak się sprawdziło. To są super informacje pod kątem rozpłodowym, pod kątem rozwoju hodowli. Więc jak najbardziej taka współpraca jest mile widziana. Jak ktoś tylko kupił gołębie, zapłacił za nie, jego sprawa, co z nimi zrobił. Nie chce się dzielić takimi informacjami. Też takie osoby chcą. Nikogo się nie naciska. No po to się jakieś tam młotki sprzedało, żeby też na karmę było, więc zapłacił, więc trudno mieć tutaj. Czasami może się gdzieś tam znajdzie mój numer gołębia. No ale zakładając, że to było incognito kupione, no nie po to wysyłał obrączki, żeby się zakamuflować, żebym ja jakby potem zdradzał te informacje, że o, tu jest mój gołąb, bo on dla mnie kupił, ja go obrączkowałem. Są takie gołębie, no niestety tym się nie można pochwalić, jeśli sam hodowca się nie pochwali i nie powie, czy nie zdradzi tej swojej tajemnicy, no to mi jakby nie wypada informować o takich faktach. Skoro chciał zachować anonimowość, to ma w tym swój powód.
No więc skoro się na to zgodziłem, że przyjąłem obrączki od kogoś, to no to respektuję takie coś. Może to jeden powie, że nie fajnie, jeden fajnie, no każdy ma swoje. Trzeba się z ludźmi dogadywać, więc uczciwie powiem, że tak po prostu się to odbywa, że duża część gołębi lata jest wysłana po prostu. No z takimi obrączkami jest taki kłopot, że wiadomo, jakiś młody się słaby odchowa czy coś tam, to albo nie ma wtedy pełnej puli tych młódków, bo czy się nie nadaje do wysyłki, czy no jeśli jest słaby, no to dorzucony jest tam w gratisie, że go wysyłam razem z tą obrączką, bo i tak w sumie byłby do usunięcia czy coś, a niech se hodowca z nim robi co chce. To zależy, to wiadomo, przy 2-3 sztukach, czy po prostu odsyłam obrączkę. Jest wtedy zamiast na przykład 10 młodych, to jest 9, bo jeden się nie odchował, jest słaby. No bo wiadomo, że takie rzeczy się zdarzają, że nie jest tak, że czasami się udaje, wysyła hodowca 20 obrączek, całą paczuszkę i 20 młodeczków eleganckich udaje się odchować. Jest tak, że jak zaobrączkujesz małego w gnieździe, to potem już jakikolwiek kolor by wyszedł. Takie idą do hodowcy, takie jak ma zaobrączkowane. Od razu są przeznaczone do niego już właściwie jako młodeczki. No i co już potem wyrośnie, to wyrośnie. Kolorków czy niczego innego nie powybiera. Jedni chcą wybrać jakiś kolor, jakiś coś tam. Tu jedynie pochodzenie można poobrączkować. Tak to po prostu, drodzy koledzy i koleżanki, wygląda. Także kolejna paczuszka idzie do półeczki. No i będzie czekała na odpowiedni moment. Już za niedługo będzie wykorzystana i będzie obrączkowane. Także paczuszka przyszła. Kto poznaje swoją kopertę, to wie, że doszły, a kolejne już tam w półeczce czekają. Coś tam jeszcze ma przyjść. Także tak to, koledzy, wygląda. Tu jeszcze dodam, wielka prośba. Ci koledzy, co wysyłają, ja to mówiłem, nie mówiłem, wysyłajcie te obrączki priorytetem. Znaczy w sensie nawet nie priorytetem, tylko bezpośrednio, żeby listonosz musiał mi dostarczyć do ręki, ponieważ skrzynka, która jest taka pocztowa, gdzie zostawiają, nie dość, że do niej jest trudny dostęp, to jeszcze nie jest to pewne, bo to te koperty takie grubsze, to na liścik jakiś tam ulotka jest dobre, no ale to się potem rozwali, rozsypie w pudełku, czy naprawdę to jest koszt tu tam 10 zł. Myślę, wydaje, że zaoszczędzisz 2-3 zł i nie ma sensu tego wysyłać w zwykłym liście, żeby to tam gdzieś wrzucili. A jest pewność dostarczenia, więc po prostu wysyłajcie to priorytetami, proszę Was, a nie w jakichś kopertach bąbelkowych, bo takie pomysły różne są w tym względzie. Także to taka moja prośba. Tutaj mamy gołębnik lotowy, siedzą gołąbki na jajka, poniosły, tam widać po kolei. Tu mamy roczniaki, ale one jeszcze widzę, one zostały później puszczone w pary i one jeszcze nie mają jajek, będą znosiły, także jest tak po kolei, są popuszczane, nie wszystkie naraz. Roczne będą miały troszkę później. To jest lotnik oddziału, znaczy nie pierwszy, tam trzeci chyba, żebym potem nie był łapany za słówko. Czołowy lotnik, mój najlepszy lotnik, a chyba trzecim lotnikiem oddziału był. No, tak to wygląda.